Cześć, witam w kolejnym odcinku z Maui. Dziś przejedziemy sobie wschodnią część wyspy, zrobimy drogę do Hany i zobaczymy, jakie atrakcje są po drodze. Zapraszam. Hawaje to najmłodszy stan w USA. Rozciąga się na ponad 100 wyspach rozrzuconych na wodach Pacyfiku. Jednak zamieszkałych jest tylko kilka z nich. Ten odizolowany archipelag położony jest na środku Oceanu Spokojnego. Składa się z 4 głównych wysp: Oahu, Maui, Hawaii oraz Kauai, rozciągających się na przestrzeni ponad 600 km. Cały archipelag tworzy jednak ponad 100 wysp, wysepek i atoli, ciągnących się przez 2400 km. Wyspy to tygiel kulturowy. Mieszkają tu rdzenni Hawajczycy, ale także przybysze z Azji oraz osoby z kontynentu amerykańskiego oraz Europejczycy. Mieszają się tu religie, języki, kuchnie, zwyczaje, tradycja oraz sztuka. Na Hawajach oficjalne języki to angielski i hawajski, jednak niewiele osób używa tego drugiego na co dzień. Dużo słów przeniknęło jednak do języka codziennego, jak na przykład aloha, co oznacza cześć, lub mahalo, które oznacza dziękuję. Choć często mówi się o rdzennych Hawajczykach, każdy mieszkaniec wysp przybył tu z odległego miejsca. Pierwsi byli Polinezyjczycy, którzy przypłynęli z oddalonego o kilka tysięcy kilometrów archipelagu Markizów. Przez kilkaset lat żyli na Hawajach w odosobnieniu, aż pomiędzy 800 a 1200 rokiem przypłynęli tu mieszkańcy Tahiti i prawdopodobnie podbili starszych osadników. W 1778 roku na Kauai przybył angielski kapitan James Cook, który uważany jest za odkrywcę Hawajów, choć w rzeczywistości 200 lat wcześniej wyspy te odkryli i zaznaczyli na swoich mapach Hiszpanie. Przez setki lat każda wyspa była samodzielnym królestwem. Dopiero w 1795 roku Kamehameha Wielki zjednoczył je, tworząc Królestwo Hawajów. Nie przetrwało ono jednak długo. Już w XIX wieku wyspy w dużym stopniu uzależniły się od USA. W 1893 roku obalono królową Liliuokalani, która została zmuszona do abdykacji na rzecz amerykańskich plantatorów. W kolejnym roku proklamowano Republikę Hawajską, a w 1898 roku Hawaje przyłączono do USA. I choć Hawaje od tego czasu należały do USA, to dopiero w 1959 roku uzyskały oficjalny status 50 stanu. My się zatrzymaliśmy na stacji benzynowej, a tutaj proszę, kury i koguty. I tak praktycznie też tutaj jakieś młode. I tak praktycznie na całym Maui mieście. O kurczę. Jeszcze więcej. Dzień dobry. Cała rodzinka. Jedziemy drogą 360 na wschód i okrążamy wyspę od północy. I pierwszym przystankiem miały być Twin Falls, polecane wszędzie w przewodnikach. Natomiast niestety dzisiaj jest jakiś event tam i jest tylko dostępne dla mieszkańców wyspy. Nie dało się tam wejść. Kolejny punkt to jest Huelo Lookout i teraz właśnie tam idziemy zobaczyć jak to wygląda. Okej, chodźmy. Piękny widok. Piękna roślinność dookoła. Wracamy do samochodu. I tu
tuż obok mamy znowu świeże soki, sugarcane, że wyleciało mi z głowy jak to jest po polsku, ale jest też kokos, są banany. Weźmy jedno z kokona, będziemy brać, to dla was weźmiemy. Smoothies, lody. Dobra. Wszystko między 8 a 15 dolarów. Jest banana smoothie, ale... No, wszystko świeże, wszystko rośnie tu na miejscu. A spróbujemy. Zanim dostaniemy ten sok z kokosa, to strzeżenie takie małe, droga jest całkiem częszczana, także jak się zatrzymujecie gdzieś obok, to radzę się rozglądać i uważać, żeby nie wpaść pod samochód. Pani przygotowuje nam kokosa. I know, she's a pro. Yeah, well, that's why everybody's moving here. We kept it secret for as long as we can. Now is a well, before you had to go back to work, but now you work out of your house, so. How come we can't go to waterfalls anymore, the first one? Because 1 month a week, they keep it for a while. Okay, listen, this mom doesn't remember. So Mad Monkey is 6.5. On the right side of the road, there's going to be a hole in the bamboo forest. It's So ready. you can find your way through the bamboo. Because you act like a LA girl. No i mamy You're like, kokosa. oh, no, 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 no. And I'm Taki trying to kokos say, kosztuje 12 dolarów. Woda kokosowa smakuje jak You're out of LA. Breathe. pomyje po zmywaniu. Myślałem, że to będzie chociaż w miarę słodkie. Sorry? No, they closed the plantation. Oj, to już wiem dlaczego Twin Falls były zamknięte dzisiaj. Okazuje się, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca ten wodospad jest po prostu dostępny tylko dla lokalsów. Powiedział nam to pan, który jest właścicielem tej budki, którą przed chwilą widzieliście. W ogóle ciekawa historia. Gość z Francji przyjechał 37 lat temu tutaj na 3 tygodnie, no i te 3 tygodnie trochę mu się przedłużyły. Co ciekawego, powiedział też, że Twin Falls jest przereklamowany, jest zrobiony pod turystów i polecił nam, żeby zatrzymać się przy innych wodospadach, które się znajdują przy drodze przy 10, 12 i 14 mili. Także pójdziemy tropem jego rekomendacji i zobaczymy, czy rzeczywiście są takie ciekawe. Jedziemy dalej. Generalnie nie polecam tego kokosa. Drugi raz bym go na pewno nie kupił i na pewno nie za 12 dolarów. Lecimy dalej. Jeszcze z ciekawych rzeczy to ten gość przy poprzednim przystanku powiedział, że żeby nie spieszyć się do Hany, ponieważ nie ma tam nic ciekawego. I najciekawszą częścią jest właśnie sama droga do tego miasta. Zobaczymy. I tutaj jakiś wodospad po drodze. Tu mamy ciekawe drzewo kolorowe. Okej, kolejny stop. Mostek i prawdopodobnie jest to jakiś wodospad, zaraz sprawdzimy. O, jaki ładny, kwiecisty zapach. Słaby... Nie ma w ogóle fosforu, to nie wodospad. To nie jest wodospad.
Wodospadu nie ma, ale za to jest ładne drzewo. Super kwiecisty zapach. Kolejny przystanek przy drodze, jakieś spalone auto. W ogóle na całym Maui w wielu miejscach widoczne są wraki samochodów porzucone, rozebrane bądź po prostu spalone. Nieziemskie widoki. Teraz jesteśmy w Maui Garden of Eden. Jest to ogród botaniczny i z tego co widzimy można trasę zwiedzać również samochodem i chyba z tego właśnie skorzystamy. Przed nami kolejka. A tutaj taka mała fontanna. Aloha. How are you? Good, how are you? Good, good. How many in the group today? 4? 4. Anyone under the age of 16? Yes. Okay. How many? Under the age of 60? Yeah. All of us. Oh, come on. How many kids? Like, do you have how many under the age of 16? 16? Yeah, yeah. Oh, it's only 2. Only 2? Yeah. Okay. I was like, you don't look under 16. So they'll be $10 each. You'll be $20 each. We charge an individual entry fee, so the car would be $60 today. Alright. Oops, sorry. Czyli $20 od osoby powyżej 16 roku życia, 10 od poniżej. Czyli za wjazd zapłaciliśmy $60. Mam nadzieję, że to będzie tego warte. A tu paw. Na wjeździe. W sensie ptak. Paw. Miejsce ma 3 parkingi. Chyba jednak zwiedzimy je na piechotę. Jest toaleta. Jest oczywiście sklepik z pamiątkami. No i piękna roślinność. No jest staw z kaczuszkami. I tu jak widać niektórzy robią tą trasę samochodem. Ok, przejdziemy sobie alejką bambusową. Polecam wziąć ze sobą coś na komary. Nie są może bardzo uporczywe, ale są tutaj. No i to jeszcze rzut oka na to, jak to wygląda.
Wjeżdżaliśmy. Zielona trasa to jest trasa, po której mogą poruszać się samochody. Są 3 parkingi i nie do końca można zrobić tę trasę samochodem. Znaczy oczywiście od tych parkingów można dojechać, natomiast całe trasy są tutaj. Jest około 2 mil tych tras. No i na końcu jest jeszcze jakiś wodospad. Także to sobie zobaczymy. Idziemy dalej alejką bambusową. Tak, są ostrzeżenia, żeby nie zostawiać Rysunków. tak, rysunków na drzewach. Rysować, nie wiem. Klimatycznie. Ciekawe dźwięki słychać dookoła. Zwierzęce i te bambusy tutaj na tym wietrze też. Nie wiem, czy to jest słychać na filmie. Takie skrzypienie. Tutaj widok na alejkę i w tle ocean. A my jedziemy dalej tą stroną. Po drodze jeszcze Blue Marble Tree, które wygląda właśnie tak. Dalej mamy piękny punkt widokowy. W tle ocean. Zaraz obok jest taka wiata, z której można podziwiać widok na dolinę. Tam ktoś świruje helikopterem. Że pewnie można wykupić sobie taką wycieczkę i zobaczyć to wszystko jeszcze z góry. Pięknie. Jesteśmy na Kepuka Roko. I tak to pięknie wygląda. Ok, a my idziemy dalej. Gdzie te wodospady? A kolejny punkt widokowy. Rainbow. Ok, dotarliśmy do punktu widokowego na wodospad. Jeszcze taka atrakcja. Nie mam pojęcia co to za ptaki. I tu jeszcze jeden z pięknych tutejszych kwiatów. I kolejne. Jak się nazywają te kwiaty? Kalie. Chyba kalie. Chyba kalie. A tutaj
Paw na drzewie. Ok, to było na tyle z Garden of Eden. Według mnie nie warto tu wjeżdżać, chyba że jesteście miłośnikami natury. Można tu zobaczyć wiele gatunków, które oczywiście nie występują naturalnie w naszym klimacie, a które być może hodujecie w doniczkach w domu. Dla mnie mało interesujące i do tego jeszcze drogie. Ok, my się zatrzymaliśmy teraz na 12 mili. Tutaj przy drodze oczywiście są oznaczenia z numerem każdej mili, więc teraz idziemy zobaczyć wodospad, który się tu znajduje. No, jest i to, ale zamknięty. No, powiem wam, że pięknie. To błoto jest tak ślizgające. Ślisko, trzeba uważać, ale warto. No, obok tego mostku zostawiliśmy samochód po prawej stronie, a tutaj taki mały wodospadzik. Można przyjść, można się wykąpać, jeśli ktoś z tego korzysta. Super. Jak może wcześniej zauważyliście, zatrzymaliśmy się na znaku zakaz parkowania i ten człowiek, u którego wcześniej kupowaliśmy lody i sok z kokosa, powiedział nam, że możemy je spokojnie ignorować. One zostały tu postawione w czasie COVID-a właśnie po to, żeby ludzie, którzy tu podróżowali, żeby po prostu się nie spotykali, byli blisko siebie i nie roznosili wirusa. Także jak widzicie, nie tylko my tu zaparkowaliśmy, stoją tu jeszcze 3 inne samochody. Ja wróciłem na chwilę do samochodu po spodenki, muszę się po prostu tam wykąpać. No ja bym oczywiście nie był sobą, jakbym tu nie popływał. Także za chwilę zobaczymy, jak tu jest. Woda jest całkiem ciepła. Zaraz skakuję i zanurza się cały. Ojej, skakujemy. Woda w zbiorniku jest orzeźwiająca, chłodna. Super na taką pogodę. Natomiast co ciekawe, wodospad jest bardzo ciepły. Okay, ostatni rzut na ten wodospad. My już wykąpani, orzeźwieni, możemy ruszać w dalszą drogę. Definitywnie miejsce, w którym trzeba się zatrzymać i ochłodzić w tak gorący dzień. Jesteśmy dosłownie kawałek dalej za 12 milą, czyli za tym wodospadem, pod którym przed chwilą byliśmy. Ku Kaumachina State Wayside jest miejsce, gdzie można się również zatrzymać. Jest duży parking. Jest toaleta. Piękny widok, który za chwilę zobaczymy. Piękny widok. Tutaj z tego co widzę jest jeszcze ścieżka, którą można się przejść, zrobić sobie jakiś mały trekking i popodziwiać widoki i roślinność. No okej, kolejny przystanek. Zapowiada się krótki trekking. Taką trasą. Idziemy. Przyroda jest tutaj po prostu niesamowita.
I doszliśmy do kolejnej bramy. Tu jeszcze przed wejściem ostrzeżenie przed flash floods, czyli takimi nagłymi powodziami. Znamy je z terenu Nevady. Zobaczmy jeszcze na mapę, co tu ciekawego jest. O, widzieliśmy te drzewo. Krótki hiking, tak, Aleksy? Musimy to zobaczyć. I to, i to, i to. No dobra, to chodźmy to zobaczyć. A tu znowu te kolorowe drzewa. No i coś pewnie znanego z niejednego domu. Monstera. Z chęcią bym się tam przekąpał, ale niestety jest zakaz. I tak wygląda ścieżka dalej. Start. Tarzan boy. Tarzan girl. Ok, już po trekkingu. Droga w jedną stronę do samego końca to jest około 15 minut. Czyli mniej więcej pół godzinki trzeba sobie przeznaczyć na ten punkt. Myślę, że warto i w sumie wolałbym go zrobić niż ten ogród botaniczny, w którym byliśmy przed chwilą. Roślinność jest tak samo różnorodna, można spotkać te same, myślę, gatunki roślin, także lepiej tutaj, za darmo, no i w cieniu, trochę chłodniej niż w tym ogrodzie botanicznym. Lecimy dalej. No i kolejny przystanek z pięknym punktem widokowym i z jeszcze piękniejszym wodospadem. A nawet dwoma wodospadami. No sobie zejdziemy tam na dół, zobaczymy z bliska. Ok, wchodzimy. Stroma ścieżka w dół. Dobra, nagram jak już tam zejdę. Pięknie. Ale jak? No i ten gostek, co tam jest na dole, właśnie przed chwilą wskoczył tam z góry. A właśnie robiłem sobie zdjęcie z córką i no niestety nie nagrałem tego. No i teraz zatrzymaliśmy się na jakąś kawkę.
Bo jesteśmy blisko Hany. Już napis mówi, że jesteśmy w Hanie, ale to raczej są jeszcze przedmieścia. I dojechaliśmy do Hany. Jesteśmy w Hana Beach Park. Plaża nie zachęca. Brudny piasek. Także zmywamy się stąd i jedziemy dalej dookoła. Zatrzymaliśmy się w Hanie na jakiś lunch i niestety chyba będzie ząg. Chyba nie da rady przejechać wyspy dookoła. Właśnie widziałem informację, że zaraz za Haną highway jest zamknięty. Staram się dowiedzieć coś więcej tutaj na miejscu. Jeśli jest zamknięty, no to niestety będziemy musieli wrócić tą samą drogą. Okej, dzieciaki wzięły sobie quesadillę. I taka porcyjka $15. Nie jest tutaj niestety tanio. A wziąłem sobie beef and broccoli, $18, zaraz powinienem dostać, zobaczymy ile tego będzie. Okej, porcja po lewej, to jest właśnie beef and broccoli, $18. A tu jest jakieś kokonat, coś tam wymyślnego, $22. No, a porcje są całkiem. Także wiemy. Jeszcze wracając do zamkniętej drogi, okazuje się, że ta droga jest zamykana na sobotę i na niedzielę. Także będziecie w stanie dojechać tylko do Hany drogą 360 na wschód, czyli tak naprawdę okrążając wyspę od strony północnej. Zjemy i wracamy tą samą drogą do domu za chwilę. A tu na jednej budek z żarciem jaszczur. Siema. Mam nadzieję, że nie żyje tutaj dlatego, że ma pełno karaluchów do jedzenia. Przy okazji, jak ktoś lubi kolę, to polecam spróbować tego napoju, będąc tutaj. Dla mnie kola jest za słodka i zawsze mówię, że powinni zrobić kolę z wodą pół na pół, wtedy może bym był ich klientem. No i właśnie to smakuje, kola z wodą pół na pół. Może z lekkim posmakiem cynamonu. Naprawdę dobre. Takie widoki jeszcze w Hana. Krówki się pasą. A jeszcze kilka ujęć po drodze do domu. Pięknie. No i kolejny wodospad, przy którym nie daliśmy rady się zatrzymać, jadąc w stronę Hany. Dzisiejszy odcinek kończę w tak pięknych okolicznościach przyrody, na plaży. Jesteśmy już po drodze z Hany, blisko hotelu. Postanowiliśmy wpaść na zachód słońca. I teraz kilka słów podsumowania. Wycieczka do Hany na pewno jest wycieczką całodniową. Tak bym ją planował. Drogę do Hany polecam wybrać się wcześniej rano, kiedy w trasie nie ma jeszcze wielu turystów. Jest dostępne więcej miejsc parkingowych wzdłuż trasy. My wyjechaliśmy dzisiaj o 8 rano i już był w miarę duży ruch, jak widzieliście. Cała trasa zajęła nam 10 godzin. Obecnie jest godzina 18:23, czyli 10 w zasadzie i pół godziny do Hany i z powrotem. Według mnie jest to absolutny must, żeby przejechać tą trasę, będąc na Maui. Powiedziałbym, być na Maui, nie przejechać drogę do Hany, tak jak być w Paryżu, nie widzieć wieży Eiffla, czy w Rzymie i nie widzieć Koloseum.
Droga jest tak różnorodna i występuje na niej tyle atrakcji, że jestem przekonany, że jakbym zaczął kręcić ten odcinek jeszcze raz, to pewnie zatrzymałbym się w zupełnie innych miejscach. No i właśnie to trzeba też mieć na uwadze, że jest bardzo dużo turystów, a ograniczone miejsce do parkowania, więc nie zawsze jest możliwość, żeby się zatrzymać. Dużo jest atrakcji, albo inaczej, dużo jest atrakcyjnych wodospadów, o których nie przeczytacie w przewodnikach i może warto tutaj ominąć te najbardziej turystyczne miejsca i właśnie zatrzymać się w takich mniej znanych, a zarówno jak widzieliście ciekawych. Jeśli chodzi jeszcze o samą drogę, jest ona bardzo kręta i miejscami bardzo wąska, także trzeba po prostu zatrzymać się i przepuścić kogoś z naprzeciwka. I trzeba mieć też na uwadze to, że jeżdżą tutaj głównie turyści, niekoniecznie jeżdżą dobrze, może tak. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie lajka. Jeśli chcecie więcej, napiszcie komentarz i subskrybujcie kanał. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!